Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, dzień dobry wszystkim. Witam Was na kolejnym czwartkowym live'ie. Standardowo czwartek, godzina 21. Łączymy się z Wami po to, żeby powiedzieć Wam więcej o newsach AI ze strony biznesowej i technologicznej. To może dwa słowa dla tych, którzy nas nie znają. Kuba, Ty miałeś ostatnio bardzo ciekawą formę przedstawienia, bo zacząłeś nową karierę w swoim życiu, nową starą karierę w sumie. Więc jak ktoś Cię nie zna, to co powinien o Tobie wiedzieć? Rzeko, nazywam się Kuba i bardzo miło Was dzisiaj zobaczyć i zajmuję się generalnie wdrażaniem sztucznej inteligencji do organizacji w takim dziwnym modelu Success Fee, czyli my zarabiamy tylko kiedy nasz klient zarabia i jest mi tu miło Was gościć na dwóch kanałach, czyli Programistyczne Świry AI oraz Anna Pro, a Ty, Aniu, kim jesteś? Jak już mnie ładnie przedstawiłeś, ja jestem Anna Pro, nie mam innego nazwiska, tylko mam skrócone, a prawda jest taka, że ciężko powtórzyć Prończuk Komiotek. I ten przydomek w ogóle Anna Pro wziął mi się stąd, że prowadzę webinary w profesjonalny sposób, więc w skrócie możecie o mnie znaleźć informacje w internecie, że nazywam się Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. I też na tych live'ach właśnie staram się dawać taką perspektywę sprzedażowo-marketingowo-biznesową, bo w zasadzie sprzedaż i marketing to podstawa biznesu. I jeszcze w parze z technologią, tak jak tutaj mamy Kubę jako eksperta technologicznego, to już w ogóle jest. Dobra, więc pierwszy news od OpenAI, w zasadzie parę newsów będzie do OpenAI. I cóż nam tutaj dzisiaj przyszło? To tak, na siebie po jednej nutce oczywiście. Dobry wieczór, witamy Mateusza również, jak najbardziej. No tak, no właśnie, mówiliśmy Wam wielokrotnie o funkcji, która jest bardzo ciekawa, ale mamy dzisiaj tutaj pogłos, niesamowite. Funkcja ta polega na tym, że będziemy mogli sobie porozmawiać językiem mówionym z czatem GPT, nie mylić z funkcjonalnością, którą już mamy teraz, że możemy mówić, ona nam odpowiada. To będzie AI zupełnie nowego poziomu, który jest w stanie mówić z różnymi emocjami w różny sposób, dostosować swój głos, nawet rozumieć nasze emocje, kiedy mówimy, czy tempo naszego głosu. To jest naprawdę fajna technologia. Niestety okazało się, że została opóźniona, jak zwykle, czyli przez różne rzeczy związane z tym, że chcą obniżyć poziom nadużyć tej technologii, w związku z czym będziemy musieli jeszcze na to chwilę poczekać. I jak tutaj sobie niżej zjedziemy, mamy tu chyba 3 informacje. Pierwsza jest taka, że pod koniec lipca będzie dostęp dla wybranej grupy użytkowników. Czyli zwykły szary Kowalski w ogóle może być tak, że się nie doczeka, to sobie też powiedzmy, bo dla wybranych użytkowników to coś, domyślam się, że to będzie tak jak z Sorą, czyli że ja nie ujrzałam jeszcze Sory na swoim koncie. Ja też nie jestem wybranym użytkownikiem, ale jak będziemy wybranymi użytkownikami, to Wam doniesiemy, jak to wygląda. Natomiast no to będzie na pewno mała grupa zamknięta, którą sądzę, jeżeli ktoś z Was w niej może będzie, no to dajcie znać oczywiście. Natomiast po kilku miesiącach prawdopodobnie dopiero będzie, też tam dziś mamy taki termin, dobry wieczór, witamy. Prawdopodobnie dopiero po kilku miesiącach ta wersja wejdzie tak naprawdę do większej ilości ludzi. Gdzieś tam też ta chyba informacja była, a może to nie w tym newsie? Widzę, że tak, zamieszanie wokół VAT, tak, w ogóle wokół tego trybu, tam wcześniej było to też, o czym Wam opowiadaliśmy wcześniej, czyli że zamieszanie wokół tego, że teoretycznie głos Scarlett Johansson był wykorzystany, tej aktorki. To też za chwilkę podrzucę tego linka. Ale tak, i jeszcze widzę, że tu jest napisane, że coś tutaj było, że Dopiero trafi. wyrywania odpowiedzi. To ja powiem może z informacji, które udało mi się dziś wyczytać, że z dużą dozą prawdopodobieństwa do szerokiego grona ludzi prawdopodobnie trafi w drugiej połowie roku i to w drugiej połowie roku, no już mamy drugą połowę roku. No, w sumie. Tak, raczej na jesieni mniej więcej, więc spodziewam się, że pewnie do API, jeżeli kogoś interesuje, żeby to wdrożyć do własnej organizacji, pewnie gdzieś dopiero pod koniec roku lub być może na początku przyszłego. Jest to wiadomość smutna, ale nie ma się co dziwić i troszkę już jak powiedzieć o tym głosie, to myślę, że tutaj jakby boją się dwóch rzeczy, całkiem słusznie. Jedna, idealne skamy, tak żeby móc generalnie dosyć łatwo po prostu kogoś nabrać, a dwa, no jednak całej masy wysypu AI Girlfriend, które tutaj, no jeszcze nie mam po 22, ale myślę, że generalnie to było dosyć jasne, że ludzie chcą z tego też tak korzystać, że tam tym słodkim głosem ta pani może mówić, co nam się tylko podoba, więc tak. To są, myślę, że dwa powody takie główne, dla którego chcą to faktycznie dopracować i upewnić się, że nie będzie tutaj nadużyć. Jak im to pójdzie, zobaczymy. Ja mocno trzymam kciuki, bo jednak chciałbym, żeby ta technologia ujrzała światło dzienne, szczególnie, że OpenAI co kilka tygodni, czasami dni pokazuje kolejne zastosowania tej technologii, na przykład jak można uczyć języków, czy tłumaczyć różne rzeczy.
Właśnie, a propos tego uczenia się języków, to ja nie wiem, czy widzieliście to wideo, gdzie rozmawiają przedstawiciele OpenAI w języku angielskim i portugalskim. Czyli w zasadzie osoba, która zna powiedzmy portugalski na bardzo basicowym poziomie oraz ta, która troszeczkę lepiej zna portugalski, rozmawia właśnie z czatem GPT. W zasadzie jakby rozmawiała z lektorem języka portugalskiego. Ja oczywiście po portugalsku no nic, totalnie, ale tak jakby widząc ten proces, jak oni rozmawiają, to było szalenie ciekawe dla mnie, że rzeczywiście to tak naprawdę wygląda jak konwersacja z lektorem, bo on tam na przykład w momencie, kiedy czegoś nie zrozumieli uczestnicy tej rozmowy, to starał się podpowiedzieć, w pewien sposób naprowadzić. No i dla mnie to było bardzo takie inspirujące, bo naprawdę pomagało lepiej wchłonąć ten język i no niemalże zastąpić takiego lektora języka obcego. Więc pytanie, Kuba, co ty o tym myślisz? Bo według mnie to w ogóle jest też game changer i może to w ogóle zmieść z rynku wielu lektorów. O, znalazłam nawet to nagranie. Pokażę wam fragment. Pokażę nam fragment i za chwilkę chętnie w ogóle usłyszę w ogóle twoją opinię, Kuba, więc może zrobimy tak, że najpierw, żeby nie być gołosłownym, pokażę, o co tutaj chodzi w tym nagraniu. To jest to. Hey, A moment, bo mam oczywiście jak zawsze zmiutowany cały Jest okej, jest okej. hey, I'm Christine, and I'm a native English speaker, but I've been trying to learn Portuguese for fun. And hi, I'm Nacho. I speak Spanish natively, English, and I understand most of Portuguese, but I can't really speak it. So can you help us have a conversation in Portuguese? Claro que sim. Estou aqui para ajudar. Vamos lá. Could you start us off with a conversation? Maybe ask us a few questions in Portuguese so we can practice? Claro, vamos começar. Para Christine. Christine, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? E para Nacho, qual a sua comida brasileira favorita? Okay, I'll try. Eu gosto de tocar piano. Que legal, Christine. Tocar piano é I tu jeszcze jest zrozumiałam, bo to jest podobne do hiszpańskiego, ale w ogóle może jeszcze włączę napisy. Ciekaw jestem, czy tylko się włączył po angielsku. Ale idzie w miarę zrozumieć, prawda? Takie pół angielskie, pół portugalskie, ale da się to... nie da się włączyć po angielsku napisów. To jednak się wycofuje z mojego pomysłu. incrível. E você, Nacho? Eu gosto de jogar, how do you say chess? Xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. Okay, Bem interessante, Nacho. eu gosto de jogar xadrez. Boa. E agora, qual a sua comida brasileira favorita? I don't have any, I can't think of any dish. Do you have any favorite ones? Eu gosto de... what's it called? There's a chicken, like a fried chicken dish, which is famous in I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, może o jedzeniu już sobie nie wkręcajmy. Ale rzeczywiście, no, jak widzicie, trochę jest po angielsku, trochę jest po portugalsku, ale on tam dalej z czasem tego wideo coraz bardziej właśnie naprowadza, czasami ułatwia słownictwo, czasami mówi wolniej, więc reaguje tak jak prawdziwy człowiek, więc ja jestem pod wrażeniem. Pytanie, co ty, Kuba, o tym myślisz? No ja myślę, że czasy nauki angielskiego są za nami w dużej mierze, jak to wejdzie. No jakby tutaj co by nie patrzeć, to nie bardzo dużo. My też wam pokazywaliśmy w odcinku, może Ania znajdzie, to wam podlinkujemy, możliwości różnego rodzaju właśnie. To tam też jest opcja, żeby on widział, więc jest w stanie na przykład nam pomagać w jakichś tam różnego rodzaju zadaniach matematycznych, w nauce angielskiego, no jak widzimy, czy w nauce w ogóle różnych języków. No uważam, że to wytnie naprawdę dużo gałęzi różnego rodzaju biznesów, albo będą musiały one być po prostu lepsze, się dostosować i to jest super wiadomość dla mnie. Ostatnio się wkręciłem w Duolingo, nigdy nie używałem, super to jest sprawa. Jak to? Ale super. Jak to nigdy nie używałeś? To mnie jest bardzo do mnie pytanie, jak to nigdy nie używałeś Duolingo? Myślę, że nawet moja mama używa Duolingo. Właśnie, to ja zacząłem dlatego, że byliśmy z moją dziewczyną, mojej mamy i pokazaliśmy jej, bo mojej mamie ktoś tam, no nieważne kto, bo to dobra firma, ty ją też bardzo dobrze znasz, wink wink, ale zaproponowali lekcje języka angielskiego, no to po prostu, które są dosyć drogie, no i pokazaliśmy jej Duolingo, stwierdziła, że super, sami stwierdziliśmy, że sobie zainstalujemy. Uważam, że Duolingo jest perfekcyjnie zrobioną aplikacją, bardzo mi się podoba ich cel i działanie, natomiast myślę, że dużym zagrożeniem między innymi dla nich i w ogóle szkół językowych będzie właśnie tego typu AI, chyba że wykorzystają to, żeby sami być lepsi, to wtedy jak najbardziej.
Tak, no bo ja na przykład też korzystam z lekcji języka angielskiego w pewnej firmie, nie będziemy teraz promować różnych podmiotów może, akurat tutaj jest zacięta walka i wśród moich klientów jest kilka takich podmiotów, ale to, co jest ważne, to to, że widzę, że niektóre już te firmy dodają do swoich platform asystenta AI, lektora AI, czyli jak nie ma lektora na żywo, nie możesz się z nim połączyć, bo nie ma na przykład twojej ulubionej osoby, to masz i tak możliwość trenowania, czyli nie robisz tych nudnych ćwiczeń, tam wiecie, wypełniania jakichś tam kartek, tylko możesz sobie rzeczywiście potrenować z takim feedbackiem na bieżąco. A to, co jest ważne w andragogice, czyli w nauce uczenia dorosłych, to to, żeby rzeczywiście mieć ten instant feedback i uczyć się na własnych błędach, żeby rzeczywiście móc zauważyć, gdzie te błędy były i zaraz je poprawić. Bo jeżeli byśmy spojrzeli na tradycyjną szkołę językową, gdzie mamy jakąś kserówkę do uzupełnienia i po tygodniu nam lektor powie, co było dobrze, co było źle, to ja już dawno nie pamiętam jako uczestnik takich zajęć, co tam rzeczywiście było w moim procesie myślowym, dlaczego udzieliłam takiej odpowiedzi, a nie innej. Dlatego ten instant feedback jest taki ważny i dlatego właśnie ci asystenci AI mogą na przykład w tym pomóc. Pytanie, czy to, co jest teraz, już spełnia takie zastosowania, bo myślę, że taki GPT jest dobrze skonstruowany, już może być takim asystentem, tylko nie z głosem, prawda? Po części tak. Akurat ty gdzieś wspominaliśmy, ale dla firmy, w której też pracujesz, też robiliśmy właśnie GPT-sa do generowania różnego rodzaju zadań i po części tak jest, że potrafi, po części jest tak, że ma pewne braki. Natomiast ja myślę, że tu warto też patrzeć na to w ten sposób, że to faktycznie się dzieje i to, że tak będzie z językami, to myślę, że jest kwestia czasu. Dla mnie na przykład i nie mam z tym problemu, tak, ale wycięło troszkę w wielu przypadkach moje rzeczy związane z nauką programowania, tak, no bo ja też, jeżeli miałem 100 studentów, ja miałem odpowiadać im, jak ich kod działa i czy dobrze zrobili, to potrzebowałem na to czasu. A poza tym energii i empatii, a ciężko jest mieć empatię, jak sprawdzasz 50, w ciągu dnia, dlatego miałem AI, który przypisywał moje notatki, ale faktycznie tak jest, a zobacz, teraz bardzo dużo osób faktycznie robi tak, że do nauki programowania również wykorzystują właśnie sztuczną inteligencję, dobrze sobie z tym radzi, więc mnie to wycięło, lepszych ode mnie nie wycięło, jak twojego męża, pozdrawiamy, Patryka. Dokładnie, pozdrawiam Patryka z Web Amigos, dokładnie, Ola Amigos. Tak jest, pozdrawiamy również Mateusza Bogolubowa, chociażby bardzo fajna osoba. Natomiast myślę, że dużo osób faktycznie, które potrzebowało taniej mieć feedback, szybciej, no już go mają faktycznie i to naprawdę myślę, że będzie coraz więcej takich branż, gdzie po prostu zostaną najlepsi, a na końcu będzie można po prostu mieć dużą decyzję tego, w jaki sposób chcemy się uczyć. Tak. No to też jest, myślę, mega fajne. I też trochę przeskoczę branżę, ale przeskoczę branżę na bankową, bo w ogóle myślę, że czasami w branży właśnie takiej edukacyjnej, ale też w bankowej, część ludzi nie chce mieć kontaktu z drugim człowiekiem. W sensie niektórzy mają, tak jak ja, ekstrawertyczność na poziomie bardzo wysokim i lubią sobie pogadać z ludźmi, ale niektórzy jak chcą się nauczyć języka angielskiego albo chcą na przykład załatwić coś w banku przykładowo, no to nie chcą rozmawiać z ludźmi albo woleliby nie rozmawiać z ludźmi, przedkładają wykonanie zadania nad rozmowę z człowiekiem, czyli lepiej im byłoby coś przeklikać albo nawet jeżeli byliby świadomi, że to robi AI, wolą to zrobić z AI niż mają to zrobić z konsultantem, który może mieć brzydki głos, zły humor, może nam się coś nie podobać, bo mówi za szybko i właśnie przeskakując z branży edukacyjnej na bankową, miałam właśnie wywiad z Jackiem Stryczyńskim z PKO i on tam w jednym z wywiadów wspominał o tym, że jest pewien segment klientów, którzy jak nawet mają informację, czy wolisz skorzystać z AI i załatwić sprawę półautomatycznie szybciej, czy wolisz pogadać z człowiekiem, to o dziwo jest pewien segment klientów, w zasadzie 2, którzy wolą pogadać z AI i załatwić szybciej. I jak myślisz, jaka to jest grupa wiekowa, Kuba? 25-35, zgadłem. Ta grupa i seniorzy, dokładnie tak. Naprawdę? Ta grupa i seniorzy. Tak, bo ciekawe. i to jest w ogóle ciekawe, aczkolwiek obserwując mojego tatę, myślę, że mogłabym dojść do takiego wniosku. Ta grupa młodsza, dlatego że no to generacja Z, nawet jeszcze trochę młodsi też mają tak, że no wszystko mają w internecie, wszystko mają w telefonie. Dla nich to jest native, w sensie używanie czegoś, nie gadanie z ludźmi, tylko używanie czegoś przez telefon czy przez aplikację. Więc to był mega strzał, dokładnie tak. A ci starsi, dlatego że jak trochę skumali technologię, to oni wiedzą, że nadal popełniają błędy. I wiedzą, że jak pogadają z konsultantem, to pewnie konsultant wytknie im, że oni czegoś nie potrafią, nie rozumieją, oni nie czują się tak pewnie w technologii. A jak wiedzą, że to będzie bot, automat, to on nie ocenia, nie mówi, że źle, nie wyśmieje cię, więc seniorzy, tacy świadomi, wolą sobie pogadać z AI-em niż pogadać z drugim człowiekiem. I dla mnie to był taki mindblow, że w ogóle seniorzy, no ale okazuje się, że rzeczywiście ten czasami brak emocji ze strony AI, brak oceniania i to, że on nie pokazuje, że kogoś ocenia, to może być mega wartość dla odbiorcy. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy case, jak lubimy sobie tutaj też biznesowo, technologicznie pogadać o różnych takich rzeczach,
Ja uważam, że wbrew pozorom dużą wartość ma rozmowa z botem AI, tym bardziej, jeżeli on ma nam pomóc i ma nam rozwiązać szybciej. I wbrew pozorom myślę, że większość z nas chciałaby rozmawiać z takimi, nawet jeżeli tego nie wiedzą albo twierdzą, że nie. I myślę, że dużo złej famy, ja tu też pisałem jakiś czas temu na LinkedInie, zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś dziwne rozkminy biznesowe, na nasze obojga LinkedIny. Natomiast faktycznie, że dużo po prostu złej famy narobiły takie boty automatyczne, które nie były AI-ami, a troszkę się tak opisywało. Natomiast jeżeli ja mogę rozwiązać moją sprawę w sposób bardzo szybki, bardzo sprawny, kilka minut mi to zajmie, to dlaczego miałbym tego nie zrobić? Dzisiaj rozmawiałem z bocie z pracownikami akurat Cyberfolk z firmy, którą ja bardzo lubię, nie mam z nimi problemu, no ale jakby 4. raz próbują naprawić mój problem, tak? I za każdym razem czekam długo na odpowiedź, w międzyczasie czasami sesja czatu, wylogowuje mnie, znowu to nie działa, no jakby ja myślę, że jednak w wielu przypadkach ten AI może mieć dobre zastosowanie i po prostu być dla nas przyjemniejszy. Mega. Ale to ja na przykład mam taki problem z LuxMedem, w tym sensie, że tam jak czasami, teraz chyba już to zdjęli, ale jak spróbowałam załatwić w LuxMedzie lubelskim, jak jeszcze mieszkałam w Lublinie, to tam to, co się działo z tym asystentem, to był jakiś dramat. Ja myślałam, że ja prędzej umrę, niż załatwię jakąś sprawę, no bo raczej zdrowy człowiek nie idzie do lekarza, tylko ktoś, kto ma jakiś problem, a tam przebijcie się przez to, czy potrzebujesz tego, tamtego. I tam był taki moment, że oni próbowali wdrożyć jakiegoś asystenta AI i on na przykład dzwonił do ciebie i potwierdzał z tobą wizytę. Czyli dzwoni mi do mnie taki asystent AI, coś na ten kształt, i dzwoni i mówi, że chciałby potwierdzić wizytę. I czy pani i mówi taki długi wstęp, tylko po to, żeby usłyszeć ode mnie, tak, potwierdzam. Ja mogłabym to naprawdę w SMS-ie napisać i nie zmarnowałabym 1,5 minuty mojego życia, ale to jeszcze nic. On czasami nie usłyszał tego wyraźnie i powtarzał tą formułkę jeszcze raz i czekał, aż powiem, tak, potwierdzam, więc mnie wtedy trafiał szlak, rozłączałam się i pisałam SMS-a. Po prostu Tak. dramatyczne to było, dramatyczne. To nie poprawia obsługi klienta i stąd się biorą te wszystkie opinie, że no po prostu AI w obsługach klienta się nie sprawdza. Nie? No jak jest zrobione źle, to się nie sprawdza. No to jest troszkę coś innego, dokładnie. Oskryptowanie, dobrze rozmowa nawet nie jest dobrą rozmową. Dzisiaj miałem taki przypadek, wchodzą nowe pieniądze na OZE, no więc oczywiście dzisiaj miałem 9 nieodebranych połączeń od jakichś różnych OZE, ale sobie wracaliśmy z Izą właśnie, ja nie mam auta, bo rozbiłem, więc teraz ona prowadzi, no to myślę, dzwonią znowu, to się pobawimy. No i mówią mi, że panie tutaj, energia elektryczna w górę, ale my tu panu założymy panele solarne, a ja mówię, ale ja nie, bo ja w ogóle powiedzieć, że jestem kobietą, coraz mówi, że jestem kobietą. No mówię, dobra, spoko, mówię, panie, ja tam prądu nie używam, ja tam mam do tego kablem podłączony ten telefon, aha, czyli rozumiem, że nie ma pani paneli solarnych, możemy wysłać pani bezpłatną analizę. Ja mówię, ale ja nie używam w ogóle prądu, ja używam tylko energii słonecznej, tam żeby ogrzać garnki, żeby tam coś, bo też nie używam niczego innego. Tak, to czyli darmowa wycena, bo tutaj paneli słonecznej pani nie ma, no jakby wiesz. Tragicznie zrobiony, tragiczny user experience. O masakra. No ale właśnie, a propos user experience i a propos obsługi klienta, gadaliśmy też o tym w poprzednim live'ie. Co by nie powtarzać case'a, to wyślę wam linka do case'a Klarny, która zaoszczędziła 40 milionów, i teraz nie pamiętam, czy dolarów, czy złotych, to trochę różnica, ale 40 milionów jakiejś waluty, sprawdzicie w poprzednim nagraniu, na dobrym wdrożeniu takiego asystenta AI, a dobrze asystentów AI wdraża Kuba, więc od razu kryptoreklama, polecamy wdrożenia z AI RWO. Dokładnie tak. Tak jest. Mamy dużo pytań na czacie. No właśnie, ja się nie mogę przecież przebić, tu jest tego tyle, więc po prostu, o wow, dobra. Od którego zaczynamy? Muri napisał, że w apce ChatGPT. O matko droga, gdzież to było? O tu, jest, na Androida normalnie głosowa obsługa działa. Tak, bo oczywiście, jak mówiliśmy, że dla wybranej grupy użytkowników oczywiście z Androidem ludzie są wybrani, bo jest ich po prostu mniej i są lepsi. Nie, no żartuję. Powiem tylko, o co chodzi. Tak jak to teraz działa, to jest tak, że my mówimy, to idzie do Whispera, ten Whisper robi transkrypcję, wysła do AI to przetwarza, to długo trwa, wraca to z AI i potem mamy po prostu syntezator mowy, również z OpenAI. Natomiast to, jak będzie to działało, to jest zupełnie inna technologia, która, tak jak mówiłem, może zmieniać ton głosu, może zmieniać sposób, w jaki mówi, może go dostosowywać, rozumie, jak my mówimy, można jej przerywać, co najważniejsze, i jest taką prawdziwą konwersacją. Przede wszystkim jest dużo szybsze to, niż to mamy teraz w ChatGPT. Dużo osób to myli, myśli, że to już jest, absolutnie tego nie ma i myślę, że dopiero jak to wejdzie, będziemy w stanie zobaczyć, usłyszeć tą różnicę, bo różnica jest naprawdę kolosalna.
Dokładnie. Ale to ja też dostałam ostatnio takie pytanie na szkoleniu, że ale co to za nowość, skoro to już było? No właśnie, pewnie jak ludzie dostrzegą to i zaczną to testować, to dopiero będzie można tą różnicę zauważyć, bo tak jak mówiłeś, chociażby to, że można przerywać w trakcie konwersacji jest czymś takim niesamowitym, bo teraz jak sobie pogadacie i spróbujecie mu przerwać, to on jednak kończy tą swoją wypowiedź, którą sobie przygotował, czyta w zasadzie i gdzieś tam można go skorygować dopiero po jakimś czasie, to czasami jest irytujące. Ale tak, Grzegorz Michna wcześniej pytał, kiedy związki z AI? Czy według Was będzie można emocjonalnie zastąpić białkową lożkę? Boże mój, czemu lożkę? Musimy Grzegorza zrozumieć, jest w trudnym czasie. Pozdrawiamy Grzesia. Grzesiu, no cóż, no myślę, że to już się dzieje. My wam pokazywaliśmy, jak weszły w ogóle GPT-sy, to bardzo dużo się pojawiło AI Girlfriend, mimo że OpenAI z tym otwarcie walczył, to za dużo tego po prostu wpływa. Są różnego rodzaju tego typu usługi. Ja myślę, że po prostu kiedy te technologie będą szły do przodu, to tego będzie coraz więcej. Tak. Ja się trochę z jednej strony, jestem ciekawy twojej opinii, ale najpierw powiem moją szokującą opinię. Nie nagrywajcie tego. Z jednej strony to jest przerażające, bo to już jest, myślę, że blisko, już część ludzi z tego korzysta. Pamiętajmy, że kiedyś były seks SMS-y, ludzie to dużo płacili, a de facto tylko mieli SMS-y i to tak chłopy pisały na końcu, nie? No jakby każdy to wiedział. Albo Co? Jak to? No tak, to było. Chłopom zgotowali ten los. No, to zawsze tak wygląda. No i wiesz, jakby, więc myślę, że to, że już ludzie mogą pisać sobie z AI, znamy takie przypadki, też wam kiedyś dawno temu mówiliśmy o tym, że są tacy ludzie faktycznie, którzy tam się przyznają, tak, że ChatGPT to jest tam ich dziewczyna i się okazało, że ta dziewczyna ich rzuciła, w ogóle to już jest, to trzeba być świetnym związki, anyway, więc to się boję. Z drugiej strony, jeżeli ktoś faktycznie jest bardzo samotny i potrzebuje jakiegoś kompanion, to uważam, że to nie jest takie złe. I mówiliśmy o tym chyba, mam wrażenie, w kontekście starszych ludzi też, Tak. którzy na przykład nikogo nie mają z kim porozmawiać. Dlaczego oni mieliby porozmawiać z AI? Nie uważam, żeby to było gorsze od tego, żeby nie mieli z kim porozmawiać. Człowiek jednak tego potrzebuje. No. Tak, Jest to ma tak. takie dwie strony. Ja zastanawiam się właśnie, w którym odcinku o tym mówiliśmy, bo my tak dużo Nie tematów wiem. poruszamy w różnych odcinkach. Zastanawiam się, czy to nie było wtedy, kiedy jednocześnie mówiliśmy o wyborach Miss AI, bo ten odcinek też się mocno klika a propos wyboru Miss AI, więc podrzucę wam ten, bo wydaje mi się, że to było w tamtym wątku, ale rękiem sobie uciąć nie dała, więc najwyżej posłuchacie tylko o wyborach Miss AI, a nie o tym wątku. Ale właśnie ja w zasadzie z tobą się w 100% zgadzam, tylko ja właśnie jestem, zgadzam się co do jednej i do drugiej strony, w sensie, że i dla osób starszych to może być coś bardzo, bardzo pomocnego i w Chinach widać już takie rozwiązania, bo są są roboty, które mają być takim towarzyszem, czy to w domu starości, czy to po prostu takim domowym towarzyszem, bo wiecie, ile jest przypadków, że na przykład jest osoba starsza, która mieszka sama w domu, 4. piętro, rzadko wychodzi z domu i upadnie i pół biedy, jak się doczołga jeszcze do telefonu i zadzwoni po karetkę, ale może upaść i po prostu umrzeć. Więc masę powstaje rozwiązań, na przykład wearables, żeby w tym pomóc i mierzyć puls po prostu i stan tej osoby. I też już te rozwiązania typu roboty, które będą towarzyszyć i w tym momencie sprawdzać, co się dzieje i dzwonić na odpowiednie służby. No bo to nie jest tak, że na przykład ktoś zawsze może mieć dostęp do tego telefonu lub w ogóle mieć siłę, żeby zadzwonić, jak nie daj Boże ma zawał. Wiem, że teraz to dramatycznie zabrzmiało, ale są takie sytuacje i to nie jest nawet zbyt rzadkie, bo to chodzi o to, że osoby są samotne, dlatego że mieszkają same, a na przykład rodzina jest za granicą, albo ktoś mieszka w Krakowie, a rodzinę ma w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że w tym kontekście wsparcie AI, czy to właśnie jako towarzysza w telefonie, który szybko coś rozpozna, czy dodatkowo jakieś wearables dla osób starszych, czy to właśnie w postaci takiego robota, który będzie takim uśmiechniętym towarzyszem, to jest w ogóle mega. Więc ja jestem... A co do takich towarzyszy dla... że tak parafrazując wypowiedź Grzegorza, żeby zastąpić emocjonalną relację z drugą osobą w wieku młodszym, to ja się tego na przykład mega obawiam, bo jest dużo badań na temat tego, że osoby w wieku tak do 25 roku życia dużo myślą o tym, co inni o nich myślą. To nawet wczoraj chyba czytałam książkę właśnie Piotrka Budzkiego, się nazywa Sapiens o zakupach. Jak ktoś z Was chce sprzedawać więcej, to polecam między innymi tą książkę. I tam była między innymi taka statystyka, że właśnie te osoby w wieku do 25 roku życia bardzo mocno, nie pamiętam teraz procentów, ale bardzo mocno przejmują się opinią innych, dbają o to, żeby inni o nas dobrze myśleli i emocjonalnie przeżywają te relacje. Ale jak się z tego wyłączą, na przykład pójdą w stronę AI, to jest ryzyko, że się całkowicie wyłączą ze społeczeństwa.
A wiecie, to jest mega ryzykowne, bo jak ktoś jest w izolacji przez długi czas, no to ma większe ryzyko zachorowania na choroby psychiczne i nie mówię tu o jakichś mega skrajnych chorobach psychicznych, nie mówię to, nie wiem, czy o dwubiegunowłości, czy o takich chorobach nawet prostych, w sensie, że ktoś po prostu zapadnie na depresję i sobie nie poradzi z tym codziennym życiem, a nie będzie miał emocjonalnego wsparcia. Więc to jest to, czego ja się obawiam w ogóle, że to pójdzie w tą stronę, że ludzie się zaczną za bardzo izolować i zaczną chorować na depresję lub na inne gorsze schorzenia, więc taka jest moja opinia, wolałabym, żeby tych virtual girlfriend powstawało jak najmniej. A ja się nie zgadzam. A czemu? No bo, dobra, pójdźmy sobie dalej badaniami i tym, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Mhm. Nie ma nic gorszego, co bardziej bym młody mózg niszczyło, niż duża ilość porno, a jednak to jest sposób, który dużo dotychczas osób wybierało i ja uważam, że jeżeli zamiast tego, albo w połączeniu z tym, ale generalnie ktoś wybierze narzędzie, które ma symulować jednak rozmowę z drugim człowiekiem, jakąś relację, to będzie na jakimś innym poziomie. I myślę, że każdy z nas przeżywa taki czas. Ale znaczy nie wiem, bo jestem informatykiem, może dlatego ja przeżywa. Kolega ale... mówił, że za młodo oglądał dużo porno. No, come on. Ale w każdym razie, jakby zmierzam do tego, że każdy może coś takiego przeżywać, ale też każdy pewnie ma jakiś moment, w którym przestaje mu to starczać. I wydaje mi się, że jeżeli taka osoba wyjdzie po takich, nie wiem, iluś latach niezdrowej relacji z pornografią, to ma dużo ciężej niż z niezdrową relacją z AI, która uczy go jednak w jakiś sposób prowadzenia relacji. Więc I myślę, to jest że... fajne założenie, które robisz, czyli że pod warunkiem, że AI będzie uczyło zdrowej relacji, czyli to ktoś, kto będzie twórcą tego asystenta, tej wirtualnej dziewczyny czy towarzyszki, to już nie musi być dziewczyna, ale że ktoś to stworzy to w taki sposób, żeby to nie było uzależniające, bo jeżeli stworzy taki sam mechanizm, jaki jest przy porno, czyli to, żeby ludzie wracali, no to wpadniemy dokładnie w tą samą pułapkę, tylko że będzie trochę mniej gołych pań na wideo, tylko będzie więcej tekstowo, czyli wracamy do czasu SMS-ów i pisania. Tylko Aniu, też trochę robisz taki denial, bo no jakby to się dzieje, no przecież i w Japonii się ludzie ze swoimi poduszkami animkowymi żenią, nie? W sensie to się dzieje już teraz. I naprawdę myślę, że znowu nadal lepsze będzie niż animkową mieć dziewczynę, przepraszam tych, których obrażam ewentualnie, bo wiem, że niektórzy tych lubią, ale i lepiej niż tą poduszkę to mieć faktycznie coś, co ma symulować tę rozmowę moim zdaniem. I ja głęboko wierzę, że jednak te AI będą w jakiś sposób troszkę lepszą odskocznią niż takie właśnie, czy zakochiwanie się w przedmiotach, czy po prostu tego typu inne rzeczy, które są bardziej destrukcyjne. To są w ogóle ciężkie tematy, Tak. nie ma dobrych rozwiązań, ale sądzę, że jak damy sobie na szale różne rzeczy, to jednak te AI-owe rozwiązania, one troszeczkę więcej nas uczą być człowiekiem, niż te, które człowiekiem w ogóle nie są i ich nie przypominają. Ja myślę, że tutaj trzeba byłoby zrobić pewnie dogłębne badania i sobie sprawdzić rzeczywiście, co teraz ma głębszy wpływ, bo to jest na tyle teraz nowe, że możemy sobie oczywiście gdybać i każdy z nas pewnie ma wtedy inną opinię. Jakbyśmy naszych widzów zapytali, to też pewnie by się jeszcze 5 dodatkowych opinii znalazło, ale no właśnie ciekawa jestem, w którą stronę to pójdzie i jak to oprzemy na badaniach i zmierzymy, co jest lepsze, co jest gorsze, co nam z tego wyjdzie. Więc, Czyli co, mam od dzisiaj mieć AI girlfriend i za 5 lat sprawdzimy? Dokładnie. Nie wiem, co na to twoja aktualna girlfriend, ale... Mam nadzieję, że już nie słucha naszego live'a. W międzyczasie mieliśmy... Wadi nam odpisał w tym samym temacie, więc w międzyczasie wątek jeden zamkniemy chyba, nie? Tylko Aniu, jak mógłbym Ci przerwać na chwilkę, bo Luki Code napisał, że ma do mnie pytanie o dramę na LinkedInie, czy to było na Make'u robione? Jakbyś mógł tylko Luki powiedzieć, o jaką dramę chodzi? Ja wiem, o jaką chodzi. To ja wiem, o jaką chodzi. No, bo to jest ta sama drama, która się ciągnie od tygodnia, Luki, prawda? W sensie tak mi się wydaje, od 2 tygodni w sumie już. Jeżeli tak, to napisz tylko tak, a ja Kubie streszczę. Dobra, w międzyczasie jest Waldi Olsztyn napisał, a czy te AI Girl to są budowane całkowicie zewnętrznie, czy bazują na oficjalnym GPT, a jeśli jest oficjalnie, to jak programiści omijają blokady GPT? Ja myślę, że programiści mają na to metodę, prawda, Kuba? Jasne. W sensie są różne sposoby. Te, które wam mówimy jako GPT-sy, AI Girlfriend, one się stosują do zasad czatu GPT i one nie są jakoś specjalnie groźne. No w sensie są nauczone tak, żeby tak rozmawiać, ale one faktycznie nie przekraczają jakichś granic, nazwijmy to zdrowego rozsądku. Z jednej strony, z drugiej strony faktycznie trzymają się takiej w miarę zdrowej relacji, co naprawdę myślę, że dowodem na to, czy zdrowej relacji, to nie wiem, ale dowodem na to jest to, że gość sobie tak faktycznie czat GPT wykorzystywał jako swoją dziewczynę i go rzuciła w końcu, tak? Więc jakby nawet czat GPT nie wytrzymał. Ale jak to jest możliwe, że wirtualna dziewczyna go rzuciła? Weź mi to wytłumacz. No nie wiem, nie mam pojęcia, ale to jest absolutnie fascynujące. Natomiast są oczywiście rozwiązania, które nie mają żadnych kagańców, żadnych zabezpieczeń. No też o tym wielokrotnie mówiliśmy, nie chcę znowu ten temat wchodzić, bo on jest trochę bez sensu, no ale są influencerki jakieś tam, tak, z którymi można na WhatsAppie sobie porozmawiać, nawet sobie i zdjęcia wygenerują chętnie, jak poprosimy. Tam są używane zupełnie
Kosz roku. Kosz roku, no, Chyba a ja milenium. człowiekowi, kosz roku, no w punkcie, powiem ci, to jest puenta wyborna. No, to są różne technologie. No. No to śmiechowo. No to dobrze, to może zejdźmy z porno w tym momencie, bo to i tak co 2 live'y wychodzi jakiś temat porno, ale to może teraz wystarczy w takim razie. A co do tej dramy na LinkedInie, to aż Kuba, ja nie wiem, czy ty pod kamieniem żyjesz, że ciebie to ominęło, czy po prostu robisz biznes i tyle hajsu na tych szkoleniach, może to o to chodzi. Ale już ci mówię, o co chodzi. Było taki case, tylko popraw mnie, Luki, czy to samo masz tak, automat prowadził dyskusję na masową skalę. A to nie wiem, czy to jest ten sam case, bo tam było parę dram na LinkedInie w zeszłym tygodniu. Jedna drama, o której ja myślę, że była największa i wszyscy o niej mówili, to było to, że było masowe polecenia takich topowych influencerów LinkedInowych. I tutaj niektórzy naprawdę są fajnymi ekspertami, ale niektórzy po prostu są takimi średniakami, ale ktoś ich wpisał na ładną listę i nawzajem się polecali. I drama taka główna na LinkedInie była wokół tego taka, że już ci udostępniam ekran, że jedna z tych osób, która udostępniała te posty, mój serdeczny kolega, swoją drogą Paweł Tkaczyk, trochę niefortunnie zaczął tą wiadomość i trochę się wokół tego taka gównoburza, za przeproszeniem, zrobiła, czyli była akcja wzajemnego polecania, jeśli to jest całkiem okej, ale to, jak na przykład Paweł u siebie poprowadził, wzburzyło ogromną burzę komentarzy, a potem już się zaczęli hejterzy z LinkedIna czepiać wszystkich. Czyli najpierw się przyczepili do Pawła za ten, jak zobaczycie tutaj, niekoniecznie bym powiedziała dyplomatyczny wstęp, czyli że jest taka akcja, i tu cytat, jest taka akcja, którą internetowe kasztany w komentarzach mogą od razu nazwać klub wzajemnej adoracji, żeby polecać konta na LinkedIn, od których możesz się sporo nauczyć. Zatem oto moja lista, jeśli interesuje Cię dany obszar, obserwuj. No i tak jak mówię, tutaj sporo osób jest naprawdę fajnych, Janinka, Kuba, Ola, Michał, to są naprawdę super osoby. Dalej to już listę, nie będę wszystkich komentować, żebyście nie znali moich preferencji, ale te 4 naprawdę są super. Tylko, że problem w tym, że to była ta sama lista u wszystkich tych ludzi udostępniana. Wszyscy twierdzili, że to są ich listy autentyczne, że oni sami wymyślili tą listę i sami polecają. Jeden z tych influencerów nawet nagrał kamerą wideo, gdzie kłamie do kamery, że sam wymyśliłem tą listę. Myślę sobie, Boże gościu, ja ci już nigdy nie zaufam, naprawdę. Do kamery koleś mówił, że to jest jego lista, sam powybierał, a potem wiecie, na wszystkich tych profilach się to pojawiało. I to była taka drama, która trochę wyglądała jak jakaś masówka, trochę najpierw wszyscy myśleli, że to właśnie może bot, potem się okazało, że chyba jednak wszyscy ręcznie to wstawiali, bo trochę się te opisy zmieniały, ale nie aż tak mocno. Cała ta aferka trwała w ogóle tydzień i było też dużo analiz wokół tego, ale ja na przykład się przyjrzałam temu case'owi ze strony hejtu, który się pojawił, bo powiem wam, że takiego hejtu na LinkedInie to ja już dawno nie widziałam. W sensie na TikToku, na Facebooku, na YouTubie, to chyba dla mnie było normalne, że ludzie hejtują. Znaczy normalne, w sensie już się do tego przyzwyczaiłam, to nie jest może normalne, ale ja się do tego przyzwyczaiłam, ale jak podsumowałam ten hejt właśnie LinkedInowy, to też byłam w ogóle w szoku, ile ludzi na to zareagowało. Pod moim postem jest w ogóle 150 komentarzy, w ogóle gdzieś tam ludzie też wchodzili w dyskusję, skąd to się bierze, że wcale może to nie jest źle, że hejtują, skoro ktoś jest, cytuję, dzbanem i pisze o kasztanach, to może dobrze, że ktoś go hejtował. Więc wiecie, po prostu spirala się zrobiła taka nienawiści na LinkedInie, że ja w sobotę stwierdziłam, że ja się wylogowuję z tej imprezy i ja już nie wchodzę na tego LinkedIna i ja już w ogóle nie odpisuję przez 2 dni, bo to już jest przesada. Także tak, ale pyta, czy hejt na zlecenie. No nie wiem, czy ktoś komuś za to płacił, ale także... Troll dziwa poniosło. Niektórzy są kasztanami, taka prawda, no. Tak też bywa. O, widzisz. O, Luki napisał, że znam tą sprawę z waszej opowieści, może źle zrozumiałem. Mi się wydaje, że my na live o tym właśnie nie opowiadaliśmy. W sensie ja o tym pisałam na LinkedInie, więc może po prostu widzieliśmy się na LinkedInie. Może chodziło. Niestety musicie mieć świadomość tego, że my naszych live'ów nie oglądamy, więc nie wiemy, co na nich mówiliśmy. Dokładnie tak, ale podsumowanie dramy wam wyślę, podsumowanie dramy na LinkedIn. Dobra, wróćmy może do tematów AI-owych, chyba że jakieś pytania jeszcze są, które ominęłam, to Kuba, to poprawnie, bo może coś nie zauważyłam. Jest dużo pytań, ale lecimy dalej, mamy dużo dzisiaj do powiedzenia, ale jeszcze mamy tyle właśnie. Dobra, OpenAI, to zostaje w tematach OpenAI w takim razie, bo a propos OpenAI jest jeszcze jeden fajny news. OpenAI stworzyło GPT-4S, pięknie, Finding GPT-4S Mistakes, że znajduje błędy w GPT-4S, tak jak widzicie, z kolejnym ich modelem, gdzież to było? Nie widzimy. Oto. Nie widzimy nic. Nie widzicie? Oj, sorki, przepraszam.
Plus. Już myślałam, że to nie. Tak, i powstało coś takiego jak Critic GPT, który sprawdza błędy, które model po prostu może generować i w ogóle tak, jest oparty właśnie o architekturze GPT-4, więc to całkiem dobrze to wygląda i został stworzony głównie do identyfikowania błędów w kodzie, przynajmniej tak jest tam dalej napisane w artykule. Jest nawet napisane, że 60% lepszą jest efekt, jeżeli chodzi o poprawę w wykrywaniu błędów, niż do na przykład ludzkich recenzentów, czyli człowiek zrecenzowałby to tak, ale ten Critic GPT zrecenzowałby to zdecydowanie lepiej i skuteczniej. Oni też tutaj pisali o tym, w jaki sposób zostało to trenowane, że na przykład to trenowanie polegało na ręcznym wprowadzaniu błędów do kodu i wtedy ChatGPT mógł, znaczy nie ChatGPT, tylko model się mógł nauczyć właśnie skutecznie identyfikować i krytykować te błędy. Więc też to na przykład było ciekawe, jak to było trenowane. Pytanie, czy to słyszałeś, bo to bardziej nawet taki news technologiczny dla ciebie niż No dla bardzo to jest istotne. Jak sobie o tym pomyślimy tak w szerszym kontekście, no to generalnie mamy tutaj krok, który jest bardzo ważny w dziedzinie AI, który nigdzie indziej nie znaliśmy w historii ludzkości, czyli AI może samo się od siebie uczyć i to jest chociażby z tego powodu bardzo ciekawe i bardzo ważne, ale też z drugiego powodu, ja o tym wracając ze szkoleń, które miałem w tym tygodniu z wspaniałym Domem Maklerskim, pozdrawiamy oczywiście, jak zawsze. Tak jest. Dokładnie. No to tam też o tym mówiłem wielokrotnie, bo jakby mówiliśmy, skąd się biorą błędy w danych treningowych. Ja tu mówiłem, że to nie jest tak, że to jest AI, to tak się nam daje wspaniała, czysta technologia, tylko to te biedne rączki hinduskie małe gdzieś tam sprawdzają to wszystko. No taka jest też prawda. No tak, no dokładnie. Mówiliśmy wam jakiś czas temu, jak się okazało, że Amazon w tych swoich sklepach AI-owych tak naprawdę, jak żabka na nano, tak naprawdę nie miał AI, tylko Hindusi faktycznie to przepisywali. No tak to wygląda. I to nie jest coś, co wielu ludziom przychodzi tak do głowy lekko, tak, że o fajnie, to skorzystam sobie z AI, fantastycznie powstała sama technologia. To jednak ludzie muszą to oceniać. Więc uważam, że takie narzędzia z jednej strony sprawią właśnie, że będziemy mieli lepsze wyniki i nie będziemy musieli tych ludzi w ten sposób, że tak powiem, wykorzystywać, ale z drugiej strony ja też, to wiem, że tak nie każdy uważa, ale z drugiej strony też tym ludziom trochę zabierzemy pracę, bo my możemy płacić, że to jest na przykład, nie wiem, upokarzające, albo że to jest złe, że my im płacimy, nie wiem, $1 za dzień pracy, ale z drugiej strony oni tego $1 nie mają, który u nich jest dosyć sporo na przykład, więc to też jest tak, to zawsze jest jakby broń obosieczna, to są dwa spojrzenia, dwa horyzonty różne, ale jest na pewno fajne, że w końcu widzimy w OpenAI, który, że tak powiem, przyznaje się, czy otwarcie mówi o tym, że teraz AI uczy AI, jak być lepszym AI-em. Jak to w ogóle brzmi? AI uczy AI, jak być lepszym AI. Dobra, okej. Mega, mega. Ale a propos, tak jak mówiłeś tego, że AI zabierze pracę i AI zabiera pracę, to w zasadzie cały czas się o tym mówiło, że może to pójść w różne strony, ale na przykład ten case, o którym wam kiedyś mówiłam o Klarnie, oni najpierw mówili, że bardzo fajnie poszło im wdrażanie AI, ale niedawno poszedł też news o tym, że rzeczywiście nie to, że zwolnili ludzi, ale na ten moment zatrzymują nowe zatrudnienia, mimo że plan na ten startup był taki, że będą bardzo, bardzo dużo zatrudniać, a kolejne głosy są takie, że być może będzie też redukcja pewnych etatów, ale jeszcze nie teraz. Czyli ta praca, którą mieli wykonać kolejni nowi ludzie z oddziału obsługi klienta, nowi konsultanci, już została teraz wykonana przez AI i nie trzeba zatrudniać nowych, po prostu nie trzeba skalować biznes przez ludzi, tylko przez technologię. Więc to jest, myślę, mega szansa, żeby sobie tak pomyśleć o rozwoju biznesu, ale z drugiej strony też takie zagrożenie AI, zagrożenie dla ludzi, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, że no jednak AI zastąpi człowieka w pewnym zakresie, w pewnych zawodach. Nie, już mamy dowody na to, że tego nie unikniemy. Ja myślę, że zależy w jakim kierunku też popatrzymy, z jakiej perspektywy. Ostatnio miałem okazję prowadzić bardzo fajny panel, który hejtowałaś i mówiłaś potem, że... Ja nie hejtowałam, dałam feedback, który organizator zresztą nie przyjął na klatę, więc tak jakby... Rozmawiałem, przyjął, spokojnie. Wracając do tematu. Napisał mi, że się nie zgadza i że pisze bzdury, ale to już pominę temat. Wracając do tematu, tam była właśnie rozkmina tego, że jednak zabiera tę pracę i faktycznie tak trochę jest i trzeba się do tego przyzwyczaić, że inne prace będą w modzie, albo inny skillset, mówiąc krótko. I to jest przerażające, ale też z drugiej strony i to jest, jeżeli ktoś jest founderem albo ktoś jest przedsiębiorcą, to na pewno jest to mega frapujące, że będzie coraz więcej pojawiało firm bardzo dużych, zarabiających miliony lub będących nawet unicornami, które już nie potrzebują setek czy tysięcy ludzi, tylko wystarczy im kilkanaście na przykład osób na pokładzie. Tak,
Tak, tak. Ale to też myślę, że to jest mega i właśnie w kontekście tego i w kontekście skalowania biznesu i rozwoju biznesu, to już trochę związane z AI i trochę z rozwojem biznesu. Mianowicie będzie, uwaga, kącik na reklamę. Ja za 3 tygodnie organizuję webinar, gdzie właśnie będę mówiła o tym, jak biznes rozwijać, między innymi z drobnym użyciem AI, bo będę mówiła o tym, jak pozyskiwać nowych klientów, nowe spotkania, nowe leady, właśnie z użyciem kilku narzędzi marketingowych, sprzedażowych i AI. Więc jak kogoś z Was interesuje właśnie taki temat rozwoju biznesu, bo na przykład pracujecie w dziale marketingu, sprzedaży albo po prostu macie własną firmę, no to jest taki temat dla Was. Więc za chwilkę Wam wrzucę też linka na czacie, bo jesteście pierwsi, którzy się o tym dowiadują, więc jeżeli znajdziecie buga na landing page'u, to dajcie mi od razu znać, bo tak jak mówię, dzisiaj jest premiera tego landing page'a, więc każdy feedback oczywiście chętnie przyjmę. Zapraszamy. Dokładnie, dokładnie. No dobra, i tym akcentem przechodzimy chyba też do kolejnego newsa, prawda? Bo tutaj tych newsów mamy sporo. jest. Chyba, że są jakieś pytania, bo tych pytań do widzę było mega, mega dużo i mega fajnie, że piszecie. Ja już nie nadążam za wyświetlaniem wszystkich, ale... O proszę, może Evil Chaos AI zadziałało, proszę, a propos tego. I tam było jeszcze jakieś pytanie, Alek Goleń pytał, jak blisko do samoświadomości AI, skoro uczy się na własnych błędach, to może Kuba też powiesz, bo są często teraz pytania w sieci o właśnie samoświadomość AI, o to kiedy wejdzie AGI, czyli Artificial General Intelligence, i też o to, kiedy wejdzie GPT-5. To ostatnio też była mała aferka na LinkedInie, więc pytanie Kuba jak ze strony technologicznej, jak do tego blisko? Do samoświadomości AI jest daleko, to jest koniec pierwszej odpowiedzi. To jest coś innego. To, co tam było napisane HRLM, czy coś takiego, w każdym razie, to jest uczenie maszynowe ze wzmocnieniem za pomocą odpowiedzi człowieka i to tylko i wyłącznie chodzi o to, że detrenowujemy AI. To, że sam się trenuje, to nie znaczy, że ma samoświadomość. No tak, To tak. są dwie różne rzeczy. Do samoświadomości na razie te technologie w ogóle nie dążą. Co do GPT-5, niestety, moi drodzy, mamy dla Was łamiące wiadomości, jak to się mówi, breaking news. Bardzo możliwe, ogłosił sam Altman, że nie będzie w ogóle GPT-5. Jak Przykro to? mi, dowiaduję się od No nas. to ja nie wiem, ale w ogóle czekaj, wolniej, jak to nie będzie? No, bo mówił, że nie chce być jak iPhone, mieć iPhone'a 15, tylko może zmieni nazwę i to się nie będzie nazywało inaczej. A. Ale tylko pod tym względem. W sensie trenują już. No, przepraszam. Trenują. Nie będzie, w sensie, wiesz, skillują w ogóle cały projekt, że wcale, no nie, weź, no. Już byłam przerażona. Nie, no to nie taki hardkorowy news, po prostu być może zmienią nazwę, na pewno trenują następne modele, zresztą co by nie patrzeć, ci, którzy próbowali już 4O, jest dużo potężniejszy niż 4 Turbo, jest dużo szybszy. Mówiliśmy Wam o tym, donosiliśmy Wam uprzejmie, że 4 Turbo jest podobno, znaczy 4O jest podobno 2 razy szybszy niż 4 Turbo, a natomiast przy języku polskim na przykład to jest jeszcze szybciej i różnica jest naprawdę znacząca. Ja Wam powiem, że właśnie prowadząc te moje zajęcia, gdzie mam zapisane bardzo dużo, bo aktualnie w tym domu maklerskim tam jest 110 osób zapisanych, z tymi, których mam jeszcze przeszkolić, no to stwierdziłem, że po prostu muszę robić krótsze zajęcia i dla części grup będę musiał nie zarabiać przez AI. AI mi zabiera pracę i to jest akurat fakt, że zamiast na przykład 3 dni szkolenie to będzie trwało 2 dni, bo tak bardzo przyspieszył, że po prostu można to szkolenie zrobić szybciej. I naprawdę 4O to już jest duży postęp moim zdaniem w porównaniu z 4 Turbo, a 4 Turbo było dużym postępem w porównaniu z 4, więc myślę, że to raczej nie będzie na zasadzie skoku nagle do 5, tylko będziemy dostawali kolejne modele. Jeszcze dużo nas mogą wymyślić. Popatrzcie, jak oni są jak się nie trzymają nazewnictwa. 3, 3,5, 4 Turbo, 4O, teraz to będzie 4 Pro? Nie wiem. Może tak, może w końcu ktoś zacytuje mnie w jakiś sposób w tym świecie AI. Będzie 4 Pro i jeszcze w ogóle będzie Anna Pro. No właśnie. Zobaczymy. Mówiła, ja nazywam się Anna Pro, ponieważ najlepiej wdrażam GPT-4 Pro. No widzisz, jeśli historia złoży, historia zatoczy koło. No, jest to jakieś pytanie. Dobra, mamy jeszcze nadal pytanie o AR Girl, czy nadal chcemy iść w AR Girl, czy odpowiemy sobie na priv, bo to jest bardzo długie pytanie. A już mieliśmy kończyć temat porno. Szybko odpowiem, bo to jest ważne, to związane z waszym bezpieczeństwem. Waldo jakby pytał dla kolegi, czy bezpiecznie będzie mógł skorzystać, czy się żona nie dowie. No więc już wam mówię, jeżeli to jest ChatGPT, który jest GPT-sem, który nie ma zewnętrznej komunikacji, a to widać, kiedy ma zewnętrzną komunikację, to tylko i wyłącznie dostaje w historii naszego konta użytkownika. Jeżeli natomiast korzystamy z tych różnych dziwnych rzeczy, ja bym absolutnie nie wierzył w to,
że te dane nie są gdzieś używane i przechowane. Ja tylko przypomnę i uważam, że to jest super afera i oby takich afer więcej na świecie. Jakiś czas temu zhakowano bazę strony, która była aplikacją randkową amerykańską do zdrady swoich drugich połówek. Czyli trzeba było mieć już kogoś i tam można było się umówić na jakiś skok w bok. O, tak to się nazywa. No i oni twierdzili, że te wszystkie dane są super zabezpieczone i nie są przechowane. Przechowali wszystko, hakerzy wszystkie te dane zdobyli i zaczęli pisać do tych ludzi i ich szantażować, że teraz my twojej żonie wyślemy, bo widzieliśmy, że tam rok temu na przykład z kimś sobie przez tą stronę rozmawiałeś. Więc 2 hot take'i na ten temat. Pierwszy, super, że tak się stało, oby więcej takich afer, to nie będą ludzie korzystać może z takich rzeczy. I 2, wszystko, co jest delikatne i jest szemrane, zazwyczaj nie jest tylko taką usługą, jaka nam się wydaje, bardzo często może zbierać od nas więcej informacji, więc trzeba uważać. No, okej, dobra, ale w sumie to ciekawy, cały napis nam został. Ciekawy case swoją drogą. Jak znaliście podobne albo znacie podobne, to oczywiście dawajcie znać, to zawsze dobrze znać takie smaczki. No dobra, jak macie jakieś pytanie jeszcze, to oczywiście śmiało piszcie na czacie. Ja nie widzę wszystkich, bo po prostu widzę jednocześnie komentarze z YouTube'a, z Facebooka, z LinkedIna, próbuję zbierać wszystkie, ale dzisiaj jest ich aż tyle. Ogląda nas w tym momencie już ponad 30 osób na różnych tych wszystkich kanałach, a jeżeli nie oglądacie nas teraz na YouTubie, to możecie na chwilę przeskoczyć na YouTube'a i subskrybować kanał Anna Pro i subskrybować kanał tego dżentelmena obok mnie, czyli kanał programistyczne świry AI. Więc porzucę teraz Zapraszamy. linki do obu kanałów YouTube. No i oczywiście jak nas oglądacie też na LinkedInie i Facebooku, to mega, mega fajnie, że z nami jesteście. Ja udostępnię jeszcze kolejny news w takim razie, już przechodząc już do kolejnych, bo jeszcze ich mamy parę. AI wkracza do świata rozrywki. Świeżuteńki news, jak świeże bułeczki z wczoraj, 3 lipca, przynajmniej na Computer World wczoraj opublikowany. Czemu to jest... Czekaj. Amerykańska firma Eleven Labs? Bo ktoś researchu nie zrobił. Pozdrawimy pana Janusza, który pisał ten artykuł. Janusz, szanujemy, że musiałeś bardzo szybko napisać tego newsa. Naprawdę doceniam dziennikarstwo, prawie poszło na dziennikarstwo, ale dzięki Bogu wybrałam ekonomię, bo ekonomia jest bardziej o pieniądzach. Natomiast no, tutaj się pan trochę nie postarał, ponieważ no, to nie jest amerykańska firma Eleven Labs, tylko polska, ale być może, no wiadomo, ma ten oddział gdzieś tam w USA w jakiś sposób, ale to jest polska firma, przypominamy, Eleven Labs Gdańsk. W każdym razie jest teraz ma AI również czytać nam książki. Pytanie, czy to jest trochę różni się od tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo my trochę o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Ale Trochę to jest tak. o tym czytaniu książek, artykułów, plików PDF, innych materiałów tekstowych, no i teraz mamy też dostępne w aplikacji mobilnej Reader, więc mamy też napisane, że może być to różnymi głosami waszymi ulubionych jakichś aktorów czy postaci z Hollywood. No, ja nie wiem, czy kojarzę chociaż jedno nazwisko, ale wydaje mi się, że wszyscy nie żyją. James Dean, Judy Garland czy Laurence Olivier, pojęcia nie mam, kto to jest, ale tak, ale jeżeli lubicie jakiś głos bardzo mocno, to pewnie będzie można zapropsować, że dzień dobry, prosimy o ten konkretny głos. Na pewno będą głosy również żyjących postaci. Także pytanie, Kuba, czy to się różni jakoś od tego newsa, który zacząłeś w zeszłym tygodniu, bo my już mówiliśmy o tym, że Eleven Labs będzie wprowadzał czytanie e-booków. Czy to jest o tym samym, czy tutaj dostrzegasz jakieś nowości? Te głosy. Myślę, że konkretnie chodzi o te głosy. Okej, no bo właśnie, bo też o tym wspominaliśmy, Alek pisze, że mają oddział w New York, no właśnie. Więc jak widzicie, AI do generowania głosu jak najbardziej też się przydaje, o czym zresztą wielokrotnie mówiliśmy, był cały oddzielny odcinek o generowaniu głosu i oddzielny o wideo. No dobra, Kuba, kolejny news może być albo ze świata ekologii, bo mamy parę takich newsów ze świata ekologii, albo ze świata YouTube'a transmitujemy na YouTubie, albo ze świata generowania AI przez wideo. Pytanie, czy generowania wideo przez AI, sorry. Wiem, że chcesz to ostatnie, więc... O czym wnioskujesz? No dobra, ale jak nalegasz, to niech będzie w takim razie, bo mówiliśmy wam trochę w zeszłym tygodniu o Gen 3 od Runwayu, o takiej firmie, która właśnie pomaga tworzyć wideo dzięki AI i teraz parę dni temu, to jest dosłownie tak, 3 dni temu, Runway też pokazał wideo, w jaki sposób rzeczywiście będą tworzone wideo z użyciem ich narzędzia. A ja wam, tak jak wcześniej mówiłam, już od roku obserwuję Runwaya, już ponad roku. Naprawdę jest to narzędzie o dużym potencjale i dopóki nie pojawiła się Sora, to nie znałam nic lepszego. Wypuścili teraz też fajną demówkę na temat tego, jak to ma wyglądać, więc możemy ją sobie teraz wspólnie obejrzeć. Jak będzie za nudna, to Kuba mów, to przerwę w części, ale ja też jeszcze nie oglądałam, natomiast chętnie ją obejrzę razem z wami, bo też chciałabym mieć taką premierę w naszym miłym towarzystwie. Więc uwaga, uruchamiam w takim razie.
Jak widać, każdy Nice, no. Nice, okej. To teraz tak, krótkie info dla osób, które pewnie będą oglądały retransmisję. Ja wrzucę link do tego nagrania pod tym odcinkiem, bo najprawdopodobniej YouTube zbanuje nas za obejrzenie całego prawie bez jednego komentarza, ale przepraszam, szczęka tak mocno mi opadła, że nie byłam w stanie nic powiedzieć. Natomiast na bank YouTube nas zbanuje ten odcinek za zdjęcie tego. Znaczy za użycie tego, więc będę musiała zdjąć ten fragment, ale wkleję wam linka, żebyście sobie obejrzeli sami, ale mi szczęka opadła. No dla mnie to było genialne. Najpierw myślałam, że to jest kolejne wideo typu pokażemy wam, jakie będziemy piękne obrazki przyrody generować, a wcale nie będzie tam ludzi, ale są ludzie, są twarze, są oczy. Ty zauważyłeś, co też jak ktoś dobrze zrobi stabilnie oczy, to też się stara tym chwalić i widzę, że Gen 3 ma to. Prawda. Ma tą funkcję. I jeszcze oczywiście ktoś się postarał z pięknym montażem, bo umówmy się, ten pierwszy montaż na początku to już tak jest dość popularny, bym powiedziała, trochę sztampowy jak na świat AI, czyli przejście z drzwi do drzwi, to było takie oczywiste, ale potem fajnie zrobili różne dynamiczne sceny, prowadzenie muzyką, w ogóle to nawet wiesz, pod kątem takiej kampanii reklamowej to jest naprawdę fajnie zrobione. Pytanie, jaka jest twoja opinia? No ja jestem pod wrażeniem, mnie wbiło w fotel. Jest super, jest pięknie, jest wspaniale, jest cudownie. Można z tego korzystać, można zobaczyć. Nie jest to takie idealne, jak pokazują, aczkolwiek działa to fajnie. Natomiast się obawiam jednego po tym demo. Wszystkie ujęcia były kilkusekundowe. Ja sądzę, że to nie był przypadek. I sądzę, że jak się Sora chwaliła długimi ujęciami, tutaj też to jest tak, że długie ujęcia jeszcze nie działają, albo ich nie ma po prostu. Natomiast sam efekt, ludzkie twarze w nagraniu z takim lat 90. vibe'em, czy z telefonu czyjeś, tak jak powiedziałeś, oczy przepięknie zrobione, ruch kamery. Trochę zauważyłem, że te rzeczy nierealistyczne nie przychodzą mu łatwo. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, tam był jakiś jeden potworek szybko pokazany, żeby nie było go dobrze za bardzo widać. Tak, i jak było dużo osób, to też się to rozmywało, bo ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tą taką scenę w metrze, gdzie było bardzo dużo postaci, a jedna postać szła bardziej bokiem i tak jakby jej noga szła po szynach, a metro wiecie, gdzie ma szyny? Na dole. Tak, to było to dziwne, ten człowiek chodził na jednej nodze. Więc no to znów postacie, ludzie, ale myślałam, że w ogóle nie było postaci, a tutaj jednak i tak w ogóle jest dość sporo tych postaci. Przy jednej osobie się już to było bardziej stabilne, więc wow. Nie, naprawdę, ja jestem pełen podziwu. Bardzo mnie to cieszy. Może w końcu się obudzi OpenAI i zacznie coś robić, a nie pokazali nam Sorę w zeszłym roku i każą czekać. Bardzo się cieszę, że Runaway ich wyprzedza, szczerze mówiąc. Naprawdę.
Ale to myślę, że to też przyspieszy, bo zobacz, też jest taka analogia do tego, co Sora pokazywała. Zdjęcia z Tokio, tak, zdjęcia w metrze. Ewidentnie tutaj są takie analogiczne sceny, ale oni pokazali więcej zdecydowanie. Demo ma 2 minuty, myślałam, że to będą nudne 2 minuty, ale no Były naprawdę ciekawe. super to się oglądało. Wysłałam wam też link do tej demówki dla osób, które teraz są z nami też na żywo i chciałyby ją jeszcze raz obejrzeć. I oczywiście link też do tej demówki wkleję pod tym naszym odcinkiem. Dobra, widzę, że jeszcze Alek pisał, że mała interakcja ludzi z ludźmi. Tak, to... Prawda? Tak. Bardzo fajnie, że Alek na to zwrócić uwagę. Przypominamy, że Sora się mocno chwaliła tym, że dobrze ogarnia fizykę i interakcje właśnie tego typu. Możliwe, że nie mają tego tak aż łatwo dobrze zrobione. Tak, dokładnie, ale też tak jak pisał Alek, że to jeszcze pewnie chwilę. I jeszcze Waldi pisał, że, teraz nas widać naszych twarzy, że trochę wątpliwości, czy całość jest generowana, czy po prostu mają wcześniej na bazie odpowiednie modele i wzorce AI i je modyfikują pod zapytanie. Musieliby mieć przeogromne, dużo danych wideo, ale oni mają dużo danych wideo, nie pamiętam tylko, co jest ich źródłem. Mają, to znaczy, że dużo... mają petadanych, to jakby nie ulega wątpliwości, to na pewno. Ja miałem podobne myślenie, to znaczy może trochę inne. Bardziej zastanawiałem się, tam widać, że jest dużo montażu, jakby to jest oczywiste, ale na ile tam, czy tam nie pościemniali, nie powsadzali, czy nie wyjdzie nam afera za miesiąc, że wsadzili tam trochę stykowych ujęć, bo są bardzo ładne. Aczkolwiek na pewno to Valdiot nie działa w ten sposób, że mają po prostu wrzucone różne filmy, ujęcia i je dostosowują, bo nie tak działa po prostu ten startup. Są inne startupy, które dobierają wideo automatycznie, to jest jednak bardziej skomplikowane, oni mają ogromną ilość danych i nie robią tego od wczoraj, ani nawet od roku. No dokładnie, ale ja pamiętam, że oni podawali nawet źródła, tylko teraz nie pamiętam tych źródeł i chyba nawet była taka historia, że oni się chwalili, że nie tak jak inne aplikacje, no, na przykład Midjourney, że się tam nauczył pewnie na zdjęciach stokowych bez zgody twórców, tak oni mówili, że mają dostęp do jakiejś bazy za zgodą i rzeczywiście było tam tych danych bardzo, bardzo dużo, więc tak, tu zgoda, że na pewno potrzebują bardzo dużo danych i do nich dostęp mają, trzeba by pewnie poszukać, co to konkretnie są za dane, żeby tak sobie przeszperać te informacje. Tak. No dobra, to mamy jeszcze jeden news duży, a raczej dużo o nim było pisane, ale zaraz go pewnie streścimy. I jeden mniejszy. Mamy po 22. Zlituj się nad ludźmi. To ja bardzo szybko. Streszczę bardzo szybko. Jeden jest taki, że YouTubek, moja ulubiona platforma społecznościowa, czyli YouTube, pozwala zgłaszać usunięcie wideo, jeżeli coś zostało wygenerowane przez AI. I nie wiem, czy pamiętacie, ale my w jednym z odcinków już mówiliśmy o tym, że jako twórcy internetowi, ja czy Kuba, jak tworzymy nasze kanały na YouTube, to możemy zaznaczyć, czy dane wideo zostało wygenerowane przez AI, czy nie. Czyli tak jakby deklaratywnie ja mogę zaznaczyć, że okej, to jestem ja, prawdziwa Ania, a tutaj na przykład nie jestem ja prawdziwa, tylko użyłam może jego awatara, którego zresztą znacie ze strony Salesy, czyli mojego awatara, mój klon, gdzie sklonowaliśmy mój głos, obraz, a Kuba nam pomógł zrobić też to wszystko, co jest pod spodem, żeby to też myślało tak jak ja. Ale teraz użytkownicy YouTube'a mogą też to zgłosić, czyli jeżeli ktoś się nie przyznał, kłamczuszek, że wygenerował sam siebie, to może teraz ktoś po prostu donieść, mówiąc bardzo wprost, na to, że coś takiego zostało stworzone. Ale wiesz co? Tak. Ja mam wrażenie, że tutaj troszeczkę inaczej to sformułowane. Mam wrażenie, że to w zasadzie, że jakby ktoś ciebie sklonował, na przykład, albo mnie. Tak, dobra, to dawaj twoją interpretację. W sensie tutaj jest tak jakby... To, że to mi chodzi, nie? Ale jest o deepfake'ach, tak. Tak, czyli na przykład powiedzmy, ty mnie klonujesz bez mojej zgody i mówię, subskrybujcie wszyscy Anię, odsubskrybujcie mój kanał, a na wszystkie szkolenia chodźcie do Ani, do mnie chodźcie w ogóle. To ja muszę to zgłosić. Ale jeżeli ja sam sobie zrobię takiego awatara ja i to samo powiem, to wtedy to jest okej, tak mi się wydaje, tak to rozumiem. Tak, no, ja też rozumiałam tak, że to, no dobra, może tego rzeczywiście nie dopowiedziałam, ale że rzeczywiście to ma przeciwdziałać deepfake'om, a o tych deepfake'ach teraz będzie głośno, patrząc na to, co się dzieje geopolitycznie, więc myślę, że fajnie, że to zrobili. I też chyba Meta na to też zwraca teraz uwagę, tylko tam nie wiem, czy rzeczywiście też jest coś ala klikanie, żeby to zgłosić, czy w jaki inny sposób to działa, ale jak ktoś z was wie, to śmiało dawajcie znać. Natomiast ja myślę, że w standardowym tym systemie jest taka flaga, ja tego akurat nigdy nie użyłem, użyłem, ale kilka razy i to tak nie działało, ale taka flaga, gdzie można sflagować, ja myślę, że tam dodali nową kategorię, że właśnie coś jest deepfake'iem i zawiera moją twarz. Myślę, że w ten sposób. Masz rację na pewno 100%, że to chodzi o politykę. Trzeba powiedzieć, że jednak co by nie patrzeć, to nagle się Ameryka zawsze budzi na temat systemów zabezpieczeń i przeciwdziałania fraudom, jak się zbliżają terminy wyborów. Tak, dokładnie. Ale to powiem ci tak, Aniu.
Bardzo prosto jest znaleźć, czy jest deepfake Bidena, bo jeżeli mówi poprawnie i dobrze składa zdania, to nie jest. To tak jak deepfake Dudy, który mówiłby po angielsku. Bang! Ej. Jeżeli mówi po angielsku, to nie jest prawdziwy Duda. O, Jest. Ale to już, żeby nie było, że ktoś zaraz będzie nam mówił, że jakie mamy preferencje polityczne czy coś, to tak wracając do narzędzi AI, jakbyście chcieli sprawdzić, jak takiego asystenta AI stworzyć, to ja w ogóle zastanawiam się nad tym, czy nie nagrać odcinka o tym, jak streścić trochę, wiesz, jak tworzyliśmy ten mój awatar AI, Dobry pomysł. żebyśmy sobie też o tym pogadali. Trochę o tym mówiliśmy w jednym z odcinków, ale jak ktoś z Was chciałby zobaczyć, jak taki mój klon działa, to możecie Cześć, wejść na jestem- stronkę, którą Wam wysłałam na czacie i tutaj możecie zobaczyć, jak mówię, ale to nie ja mówię. Czyli tak naprawdę tą wypowiedź, którą tutaj zobaczycie, to już mówi mój klon, ale głos i tak jak zobaczycie, mimika są bardzo, bardzo podobne. Natomiast w tym odcinku, który zastanawiam się, czy by nagrać, to myślę, żebym też pokazała to, co stworzyliśmy, że mówię po chińsku, po hiszpańsku, mimo że un poquito mówię naprawdę, to tam mówię jeszcze lepiej i w paru innych językach, więc dajcie znać, czy w ogóle taki odcinek na temat klonowania głosu i wizerunku jest dla Was ciekawy. Oczywiście w legalny sposób, przypominam, w legalny, nie kopiujemy pana prezydenta jednego czy drugiego w nielegalnych celach, tylko na potrzeby biznesowe albo siebie kopiujemy w jakiś sposób, w sensie naszych pracowników zespół, czy inne tego typu osoby, Tak do jest. których mamy zgodę, o których mamy zgodę. Tak jest. Ja tylko chciałem dodać na koniec, że ja jestem za takim odcinkiem, ale proszę nie powtarzać na tych live'ach, że ja wam pomagałem, bo to Czemu? Ale przecież małżonek głównie tam. robił. Ja wam jedną czy dwie konsultacje zrobiłem, a to cała wasza zasługa. Ja jestem was dumny. O, jak mi milutko. Ale ja nadal uważam, że jesteś ojcem chrzestnym tego projektu, więc no, Bardzo miło. zrobiło się słodziutko. Tak. Waldi pytał, czy dużo próbek głosów musiałam nagrać Anna Pro. W narzędziu, w którym tworzyliśmy ten klon, była mowa, że wystarczą 2 minuty do 5. Nie. Odpowiedź brzmi, to jest w idealnym świecie, wystarczyłoby 2 do 5 minut, ale tak naprawdę musieliśmy to nagrać 3 lub 4 razy i ja nagrałam oddzielnie po polsku i po angielsku, mimo że nie musiałabym tego robić. Teoretycznie jakbym nagrała po polsku, to też by wystarczyło, aczkolwiek ja po angielsku, jak już pewnie zauważyliście, mówię ze specyficznym akcentem, takim w sensie to nie jest typowy British English i American English, w sensie British English tak nie lubię, bo brzmi bardzo patetycznie, natomiast ja chciałam, żeby mój głos angielski brzmiał tak jak ja naprawdę, czyli nie perfekcyjnie, nie idealnie, ale autentycznie tak jak ja, czasem trochę wschodnio, ale to jest mój prawdziwy głos, więc ja potrzebowałam tak naprawdę około 15 minut, żeby ten dźwięk nagrać, więc no nie tak jak mówi twórca tego narzędzia 5 minut, tylko no tak około 15, łącznie to były 3-4 próbki. To sobie wyobraź, że jak ja korzystałem z Eleven Labs, to ja tam musiałem 2 godziny. What? Naprawdę? Ale ty bardzo wcześnie korzystałeś z tego Eleven Labs, byłeś takim early userem bardzo, więc no tak. Nie wiem, czy no to- musiałem, ale tyle wysłałem. No ale to tam. Tak. No to było Tak. O, jeszcze widzę, że Waldi Olsztyn pytał, że bodajże chyba Suno pod piosenki potrzeba kilka godzin, żeby było perfekt. A my pokazywaliśmy na jednym z odcinków, jak tworzyć piosenki w Suno i my tak naprawdę chyba w 10 minut ty stworzyłeś tak genialną piosenkę, że szacun. Nasi Powiedz- widzowie, w nasi sumie telewidzowie. Tak, bo wtedy podrzucaliście nam informacje o tym, o czym powinna być ta piosenka, na jaki temat, że był ponury żniwiarz. Zaraz wam wyślę też linka. No dobra, ale mamy jeszcze jednego newsa, którego koniecznie chciałam omówić, bo było ich dużo w tym tygodniu, ale to pozwól, Kuba, że to już jest ostatni news. Mianowicie ostatnio jest dość głośno i dużo informacji o tym, że AI rzeczywiście ściąga dużo energii, w tym sensie, że no, kiedyś to już mówiliśmy, ale to trochę tylko zahaczaliśmy. Natomiast tu jest informacja o tym, że raport środowiskowy Google'a, jakkolwiek to ładnie brzmi, celowo pomija, niby celowo pomija fakt wzrostu kosztu energii, który właśnie jest spowodowany sztuczną inteligencją. I tam akurat było takie porównanie, że w 2023 całkowite emisje gazów cieplarnianych wyniosły 14 milionów ton, co stanowi, uwaga, 48% w porównaniu z rokiem bazowym 2019, czyli 4 lata i mamy 48%, czyli powiedzmy prawie 50% wzrostu, no ale to mówimy o roku bazowym, czyli 5 lat, natomiast jak porównamy rok do roku, to jest 13% wzrostu emisji gazów cieplarnianych i niby właśnie sztuczna inteligencja miała ogromny na to wpływ i tutaj jest właśnie analiza o tym, że być może no, nie do końca ten raport pokazał, te 80 stron nie do końca pokazały, że AI tak bardzo ma na to wpływ i co ciekawe, parę takich artykułów w ogóle się pojawiło w tym tygodniu, tak, bo jeszcze na TechCrunchu też znalazło się
w raporcie od Phaidra, Boże nie wiem jak przeczytać nazwę tej firmy, tak, że podobny case. Pytanie, co o tym mówisz, co o tym ty myślisz, bo tak, bo ja na ekologii aż tak się nie znam. Mój brat studiował ochronę środowiska, szkoda, że go z nami tutaj nie ma, to bym go zapytała, ale rzeczywiście jest tak, że no, w wielu środowiskach mówi się o tym, że AI, wszystkie urządzenia potrzebne do tworzenia tych algorytmów, do uczenia maszynowego zżerają mega dużo energii, ale 48% w ciągu 5 lat, czyli tak naprawdę wiesz, tam było 13% rok do roku zeszłego, czyli wtedy, kiedy mamy taki największy boom, no to już się wydają naprawdę duże liczby. Ciężko powiedzieć. Ja głęboko wierzę w to, że sztuczna inteligencja może przynieść bardzo dużo dobrego dla ekologii. Wierzę tak nie tylko dlatego, że mogę z tego dostać dużo dotacji, choć też, ale Chociaż my na również przykład dlaczego? tak, my na przykład pracujemy w AI Reveo. Jednym z naszych pierwszych w ogóle zleceń jest dla bardzo dużego infrastrukturalnego operatora w Polsce, z jednego z największych miast. Właśnie pracujemy nad tym, żeby oszczędzić energię, która jest potrzebna, żeby podgrzać wodę. Także mam nadzieję, Aniu, żebyś miała dalej ciepło. No. Jest to temat niezwykle ciekawy i uważam, że naprawdę ma duży potencjał sztuczna inteligencja, żeby faktycznie optymalizować dużo rzeczy, gdzie zużywamy energię elektryczną. Tak, potrzebujemy jej mnóstwo, żeby nakarmić danymi, ale bez inwestycji no, nie można potem wyciągać zysków, tak? Więc ja myślę, że gdzieś to tam się powinno zrównoważyć, mam nadzieję. Ale w sumie to, widzisz, bo ty fajnie do tego podchodzisz i pokazujesz dwie strony medalu, bo w tych artykułach, które ja właśnie tutaj przytoczyłam, jest tylko i wyłącznie ta zła strona, wiadomo, co się lepiej klika, media współczesne, no ale newsy są świeżutkie, jeden i drugi swoją drogą z tego samego dnia, widzę, że to jest z 2 lipca, więc przedwczoraj, oba są właśnie z TechCruncha, aczkolwiek no, tam jest tylko ta negatywna strona, tak, czyli to, że no, zżera energię, że dlaczego zataili te informacje, że w ogóle nie powinni byli, przecież były te wszystkie duże wydarzenia teraz Google'a, Apple'a i tak dalej, natomiast no właśnie, to jest ciekawa perspektywa, o której ty mówisz, czyli że rzeczywiście jak sobie spojrzymy na to, że musimy najpierw pod kątem biznesowym zainwestować, włożyć czas, energię, pieniądze w coś, żeby potem osiągnąć wzrost z inwestycji, no to ma ręce i nogi. Pod kątem biznesowym, no tak po prostu działa biznes. Wkładamy coś, energię, pracę naszych ludzi, pracę naszą, po to, żeby wyciągnąć z tego po prostu jakąś korzyść. Ale Jak tak te artykuły były pisane, to bym była szczęśliwa, ale nikt nie policzył, jakie będzie ROI za 5 lat tego, ile energii zaoszczędzimy. Tam było tylko o tym, ile zostało więcej zeżarte energii przez to, że AI się tak rozwija. To ja tylko powiem motto naszej firmy, jak już powiedziałeś, mój ulubiony skrót, ROI się potroi. O, dobre, ROI się potroi, a to w ogóle jest magiczne, bo teraz mamy dokładnie 33 osoby, które nas oglądają, a propos ROI się potroi, więc widzisz, to nie ma przypadku, No dobra, z mojej listy newsów to było wszystko. John C. jeszcze pyta, czy może coś w Whisper? Że może Tak, pytał wcześniej, może przytoczmy, tutaj była dosyć duża dyskusja, że wcześniej była Iwona, o właśnie. Tak, to prawda. To był bardzo dobry polski startup, został kupiony, on zresztą działał przez długi czas. Tak, pamiętam go, no dokładnie, ale co się z nim potem stało? W sensie ja pamiętam, że był i on był jakieś kilkanaście lat temu, przecież to naprawdę dawno temu było. Bardzo dawno temu. Ale dobra, to co się z nim stało? Tego nie pamiętam z kolei. Z tego, co nam tutaj John pisze, ja tego nie pamiętam, ale mówi, że został zakupiony przez Amazon i potem, że Amazon go kupił i schował, potwierdził Alek. Miał być w czytelnikach Amazon. Tak to czasami niestety bywa. Faktem, że to był naprawdę bardzo dobry polski produkt. Mega. Dobra, i Kevin pisze też, będziecie może kiedyś ktoś z was pokazać, jak AI może pomóc na giełdzie. Cwaniaczek, no to pieniądze. Widziałem, że Kuba czasami postuje coś z inwestycji, jakieś analizy fundamentalne za pomocą AI. Kuba, to jest pytanie dla ciebie, bo ja na giełdzie nie gram, niestety, ale może też powinnam. Czy planujesz podzielić się tą wiedzą tajemną z nami? Każdy powinien inwestować, to jest mus, a nie czy się chce, czy się nie chce. Ja bardzo lubię, może kiedyś zrobimy o tym odcinek. Dzisiaj już o tym nie powiem, bo ostatnio, tak jak wam mówiłem, w domu maklerskim ostatnie dni miałem fantastyczne szkolenia, przynajmniej ja się dobrze bawiłem i rozmawialiśmy tam o tym bardzo dużo, więc już mam dosyć trochę, ale chętnie w jakimś odcinku o tym opowiemy, bo jest bardzo dużo narzędzi, które ułatwiają inwestowanie w świecie AI i nie tylko w świecie AI, więc chętnie kiedyś o tym porozmawiamy. Także Kevin, zostaw suba, to o tym powiemy. Ja myślę, że sub od Kevina jest już dawno, więc wszyscy też subujcie, bo jeżeli macie jakieś swoje tematy, potrzeby, pomysły, to na pewno prędzej czy później nagramy jakiś odcinek. I w ogóle zobaczcie jeszcze, że Kevin wcześniej napisał, że dzięki Kuba za podpowiedź, że warto pisać do czata, kontekst, żebyście znali. Kiedyś powiedzieliśmy, że warto pisać do czata w prompcie coś w stylu weź głęboki wdech i zastanów się nad odpowiedzią. I rzeczywiście to pomaga. No proszę. Widzisz, Kuba, coś co powiedziałeś pomaga. Zaskoczenie? Myślę, że to chyba też o to chodzi w tych live'ach, żeby wam pomagać.
No dzięki. Czuję się, no rzeczywiście o To to właśnie. pomaga, tak. To ja tylko przypomnę ludziom, którzy nie słyszeli tego odcinka, generalnie ta technika jest bardzo prosta, polega na tym, żeby powiedzieć czatowi czy w ogóle AI-owi, najpierw zastanów się, co zrobisz i wypisz krok po kroku, jak do tego podejdziesz, potem to zrób. Bardzo dobre odpowiedzi wtedy są. W ogóle w 4O to możemy też potem poznać, że to jest superior model. On bardzo często to robi sam. Ale jeśli tego nie zrobi, można mu to podpowiedzieć. No tak, no mega, widzisz, ale tam też był taki tekst, że weź głęboki oddech, tylko wydaje mi się, że to z kolei, bo myślałam, że to ty powiedziałeś, ale może ktoś z naszych czytelników, widzów powiedział, bo był taki dokładnie prompt, weź głęboki oddech i zastanów się nad odpowiedzią, czyli nie tylko chain of thoughts, tylko też właśnie a propos tego zastanowienia się, czyli trochę takiego zaimplementowania ludzkiego podejścia, jeżeli byś miał stresujące zadanie. Właśnie. Tak. Czyli dzień jak co dzień. Tak, no dokładnie tak. No dobra, po kolejne porcje newsów zapraszamy Was do subskrybowania kanałów Anna Pro, więc kanału mojego oraz kanału tego pana obok mnie, nie wiem, po której stronie się wyświetlasz, ale kanału Kuby, czyli programistyczne świry AI. Pamiętajcie, żeby dawać suby i łapki w górę, bo to jest dla nas bardzo ważna informacja, czy te materiały, które tworzymy, rzeczywiście dają Wam wartość, podobają się, no i też to jest motywacja, żebyśmy przychodzili tutaj w czwartek o 21:00 regularnie już, Kuba, nie wiem, czy pamiętasz, już ponad pół roku. Już pół roku Jezus minęło. Maria. Nie wiem, kiedy to zleciało. W dobrym towarzystwie czas szybko mija, więc już od ponad pół roku przychodzimy do Was w czwartki o 21:00 i będziemy to robić nadal, jeżeli będzie dawało Wam to wartość. Więc jeżeli to, co teraz obejrzeliście, było dla Was w jakikolwiek sposób ciekawe, wartościowe, dajcie nam łapkę w górę i komentarz, jeżeli oglądacie transmisję, dajcie znać, co Wam się podobało najbardziej i o czym chcecie, żebyśmy oglądali kolejne odcinki. Dokładnie tak. A już za tydzień kolejne porcje newsów, których będzie bardzo dużo. I tu się dziwicie, newsów o AI. Taka tam, wiesz, niesamowita breaking news ławiąca wiadomość, że to będą news o AI, tak jak nazywa się nasz cykl, czyli AI News. No dobra, Kuba, ja nie odpuszczę Ci ostatniego zdania na koniec, zawsze kończymy tego live'a moją prośbą, żebyś w jakiś sposób podsumował naszego live'a jakąś złotą myślą, z którą chcemy zostawić naszych odbiorców, więc mam nadzieję, że oczywiście czekałeś na to pytanie, które zawsze zadam. Jaka złota myśl dzisiaj zostanie z nami? Nie mam dzisiaj złotej myśli, bo jestem bardzo zmęczony. Jak to? Tu się akurat urosła liczba użytkowników, jak powiedziałam o złotej myśli. Akurat teraz urosło, no wiesz co? Ojej, patrz, Waldi Olsztyn pyta, dużo wartościowej wiedzy, czemu tak mało jesteście znani? Bo nie walczymy o lajki i tylko, żeby nas Walczymy! w Polsce. Musimy kupić farmy botów. Koniec, kropka. O. Moi drodzy, w takim razie złota myśl. Cieszymy się, że się AI rozwija. Mamy o czym mówić, mamy dla kogo mówić. Robimy to dla Was. Dziękujemy, że jesteście. Przychodźcie tutaj częściej, uczcie się razem z nami. My też się od Was bardzo dużo uczymy od tego, co piszecie na czacie i mam nadzieję, że dzięki temu w przyszłości to my będziemy tymi osobami, które będą mogły w dobry sposób wykorzystać AI. Nie po to, żeby zostawał czymś AI girlfriend, tylko po to, żeby pomagać ludziom na przykład na starość. Dziękuję. O proszę, no i widzisz, ty jesteś dobry w te złote myśli. Ja wiedziałam, że dobrej osobie zadaję pytania. To jest bardzo piękna złota myśl na koniec. Super, mega. No dobrze, to w takim razie dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Waldi, jeżeli chcesz, żebyśmy byli bardziej znani, to wpadajcie na nasze LinkedIny i podsyłajcie nasze LinkedIny oraz kanały na YouTube do innych znajomych, to będziemy bardziej znani i ta wieść będzie się niosła, więc nam nie zależy na lajkach i na subach aż tak bardzo pod kątem tego, żeby być znanym, tylko żeby dawać Wam wartość. Więc jeżeli komuś z Waszych znajomych to, co mówimy, może się przydać, to oczywiście śmiało wysyłajcie. No i dzięki za te wszystkie miłe komentarze za dzisiaj, bo widzę, Bardzo że dziękujemy. live i bardzo jest dużo komentarzy, że się Bardzo podobało. miło. Co za dużo, to niezdrowo. Chyba kończymy na dzisiaj w takim razie. Dziękujemy pięknie, moi drodzy. No, dzięki, do Lecimy. zobaczenia. Pa. Cześć.